Tak prezentuje się mój robot inspekcyjny. Jak widzimy, wykonany jest z 3 pojemników na kanapki. Z jednego po prostu zrobiony jest taki kontroler. Kolejne części, których użyłem, to jakieś stare kółka z jakiejś starej zabawki. 2 pojemniki na takie tabletki musujące, które tutaj właśnie widzimy w kolorze białym, jeden i drugi. One po prostu służą do podtrzymania silników. Użyte zostały 4 silniki z przekładnią, niezbyt dużą prędkością obrotową, ale w tym przypadku nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Serwomechanizm, który odpowiada za poruszanie w dół i w górę kamerką. Baterie, właśnie tutaj w tym takim zielonym pojemniczku są schowane baterie 9V. Tutaj ma wyprowadzoną końcówkę. Ona po prostu będzie mi służyła do zasilania kamerki, do zasilania reszty odbiornika. Służy 6-pak akumulatorków AA. Kamerka jest to kamerka pracująca na częstotliwości 2,4 GHz. Mam do niej taki odbiornik, który po prostu podepnę sobie do mojego laptopa i będę mógł oglądać obraz z kamerki na moim laptopie. No i oczywiście do komunikacji między nadajnikiem i odbiornikiem zastosowałem 2 moduły NRF24L01. Widzimy, tutaj mamy po stronie nadajnika, tu mamy po stronie odbiornika. Zasięg na otwartej przestrzeni podobno, bo nie sprawdzałem tego, ale podobno, jak donoszą różne źródła, można nawet osiągnąć powyżej 1 km. Może zajrzyjmy sobie tutaj do nadajnika. Jest po prostu taki joystick wyprowadzony, on służy do sterowania moim robotem. W środku jest po prostu bateria, Arduino Nano, wszystko przymocowane, aby to nie latało w środku. Tutaj mamy również potencjometr, on właśnie służy do ustawiania naszej kamerki. Tutaj mamy NRF 24L01. Tutaj jest włącznik, jak zauważymy zaraz, jak sobie przełączę, zostaje on włączony. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o nadajnik. Tego może nie będę rozbierał. Tutaj w środku, w tym takim jasnym pudełku, jest schowana cała elektronika. Tu mamy jedynie włącznik, jak widzimy, który powoduje włączenie naszego odbiornika. No i tu mamy też wyprowadzony włącznik świateł, tak? Widzimy tutaj teraz z tyłu i z przodu. Po prostu jeżeli chcielibyśmy, aby nasz pojazd był oświetlony, to możemy sobie tutaj tym przełączniczkiem włączyć i wyłączyć światła. Jeszcze pokażę, może to tak naprawdę jest potrójny przełącznik. 2 przełączniki nie są wykorzystane, może w przyszłości jakieś bajerki tu wprowadzę i wtedy one mi się przydadzą, dlatego też od razu użyłem takiego włącznika, który może sterować jakby 3, po prostu 3 inne rzeczy włączać. Na razie wykorzystuję tylko jeden, pierwszy właśnie do włączania świateł, jak widać. Co tu jeszcze chciałbym pokazać, to jak widzimy, do moich modułów NRF to akurat pokazuję na przykładzie odbiornika.
przylutowałem kondensatory. Są to kondensatory 10 mikrofaradów. Taki sam mam w nadajniku między masę a zasilanie tego modułu, tak aby po prostu on poprawnie działał. Jeszcze tutaj może pokażę ta klapka, która jakby zakrywa baterię, tak? To jest od tego pojemniczka tutaj z bateriami. Jest przykręcona na 4 śrubki, tak aby po prostu zabezpieczyć, żeby w trakcie jazdy, wiadomo, jakieś wstrząsy, żeby po prostu ta klapka nie odpadła i żeby nie doszło do jakichś, może jakichś nawet uszkodzeń. Po prostu jest to zabezpieczone 4 takimi śrubkami małymi.